Siemanko, witam serdecznie spod MBK Center. Czym jest to miejsce? Przede wszystkim jest to największe centrum handlowe ze wszystkimi podróbkami. Ale nie tylko. W środku też macie miejsca, jedno piętro, które wygląda po prostu jakbyście byli na jakimś targu z lokalnymi rzeczami, pamiątkami. W MBK kupicie wszystko, czego byście nie potrzebowali. Wygląda to tak, że są różne piętra. Jest chyba 6 albo 7 pięter, nie wiem jak oni to liczą. Ale macie tak, macie piętro z elektroniką, gdzie kupicie naprawdę wszystko, co byście nie potrzebowali. Macie piętro z ubraniami, z podróbkami wszystkimi, z jedzeniem, które serdecznie polecam, chociaż uważam, że w Bangkoku najlepszym food courtem, taki centrum handlowy jest Terminal 21 i jest najtańszym, także bardzo Wam polecam, pyszne jedzenie. No i wiecie, tutaj tak to działa. W ogóle w Tajlandii tak to działa, że tutaj sprzedawanie podróbek to jest normalna rzecz. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak to wygląda i jak wygląda właśnie to największe centrum handlowe z tymi wszystkimi prawie oryginałami. Bo większość tych miejsc Wam nie powiedzą, że to jest podróbka. Oni Wam powiedzą, że to jest jak oryginalne. Tylko że właśnie, tylko jest to jeszcze jak. Pozdrowienia z Bangkoku. Zapraszam na odcinek. Zanim wejdę do środka, jeszcze Wam chcę powiedzieć. To w ogóle piękne miejsce, żeby sobie zrobić zdjęcie. Tutaj jest stacja metra, gdzie możecie tutaj przyjechać właśnie metrem. Jedziecie na stację National Stadium. Tutaj sobie dojeżdżacie, jesteście po całym MBK. W ogóle w tym miejscu tutaj, żebyście wiedzieli, jest dużo różnych centrów handlowych. Dla niektórych to miejsce jest centrum Bangkoku, ale tak jak Wam mówiłem w jednym odcinku, nie da się dokładnie określić, gdzie jest centrum Bangkoku, ponieważ jest ich parę. Na samym wejściu, przy każdym wejściu w sumie, wiadomo, jest przeszukanie, ale co jest? Przekreślony aparat. O, i w czapce też nie można chodzić. Czyli łamie już od razu dwie zasady na samym wejściu. No trudno. Najlepsze są te bramki. Gościu nawet nie zwraca uwagi na to, że one i tak każdemu dzwoni i tak, i tak. Też ważne, żebyście wiedzieli o tym, że to nie jest tak, że w tym MBK tutaj są tylko podróbki, bo nie są. Tutaj też znajdziecie normalnie oryginalne sklepy. Znajdziecie dużo fajnych restauracji, w których można zjeść pyszne jedzenie. Szczerze to bardzo polecam odwiedzić to centrum handlowe, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Ja na przykład dzisiaj też muszę akurat coś sobie tutaj kupić, ponieważ na górze, tam w tym, gdzie Wam mówiłem, gdzie jest taki jakby targ, rozłożone są takie stoiska typowo targowe, zawsze kupowałem sobie tu na przykład spodnie. A dzisiaj muszę kupić i spodnie, i pasek. Znaczy krótkie spodenki. Ale akurat tak, są bardzo dobrej jakości. Kupuję tu praktycznie, za każdym razem jak kupowałem w Tajlandii, to kupowałem je tutaj, bo są nie dość, że wygodne, to dobre i tanie. Że jak się rozwalą, to się nie przejmujecie. Idziecie, kupujecie nowe. Tutaj w MBK też polecam, szczególnie kobietom i Wemboy. Ala bardzo poleca ten sklep. Także jak ktoś szuka dobrych kosmetyków, to może tam znaleźć. Tutaj na przykład te na dole, co są stoiska z butami, to są buty takie z przeceny, ale one są podobno normalnie oryginalne. Jakieś Adidas, z Adidasa, z Nike'a i tak dalej. Możecie też znaleźć tutaj krawców, którzy szyją dla Was garnitury, koszule, wszystko na wymiar. W ogóle co do tego, to w Tajlandii to jest naprawdę wszystko na świetnym poziomie, że bardzo, bardzo dobrze tutaj szyją. Biżuterię można kupić i to też akurat pod tym względem też kupicie oryginalną. Diamenty. Hello, Mike. Tutaj właśnie też co do biżuterii, do kamieni. Tu Tajlandia słynie z tego. Słynie ze sprzedaży kamieni właśnie różnych. Na przykład tutaj też jest miejsce, gdzie robią czapki. I za każdym razem robię tu swoje czapki. Pani tak mnie widzi, to nawet już nie muszę jej mówić. Ja tylko mówię, ile sztuk chcę.
Oczywiście możecie kupić tutaj podróbki wszystkich znanych marek zegarków. Hello, hello. Thank you. I just looking. Są też rzeczy, tak jak właśnie Wam mówiłem, typowo targowe i tutaj się zaczyna ta część. Jesteście na 3. piętrze. Ta część, gdzie będziecie się czuli, jakbyście byli po prostu na jakimś night markecie. A ja właśnie tutaj idę kupić spodnie i pasek. Hoki nawet zaczęli już podrabiać. Te buty, jak ostatnio patrzyłem, to trzeba było 1000 zł dać. Tak od 600 się zaczynają, ale taki wzór, jak mi się podobał, to 1000 kosztowały. Zaraz zapytam, ile tutaj. No a tutaj 1800 tajskich batów, czyli 200 zł jakoś. No, patrzcie, co z Louis Vuitton macie. Pewnie kosztują z 2000 zł normalnie. No, a takie z Louis Vuitton 2000 tajskich batów i to jest wszystko bez targowania się. Myślę, że spokojnie on jeszcze zszedł z tej ceny. Prada, Dior, Louis Vuitton, wszystko jest. No, zapytałem o taką taśkę na bok, taką męską torebkę z Armaniego. 100 zł. Na internecie patrzyłem, 1000. Płaski, Louis Vuitton, Montblanc, Hermes, Armani, Versace, Hugo Boss. Wszystkie rodzaje. How much for the bag? All same price, 700 baht. 700. Last price? 600 baht last. 600 lat, ok. Czyli 70 zł za pasek. Coś, co Wam mogę naprawdę polecić w Tajlandii, jak będziecie, no to są krawcowie. Tutaj panowie właśnie są różni, z Pakistanu, Bangladeszu, z Indii, z tamtych regionów. I oni naprawdę potrafią szyć dobre garnitury, koszule. No i można tanio to kupić. A wszystko Wam zrobią elegancko na wymiar. Hello sir. No, thank you, I don't need. Widzicie, tu macie Nike. A Nike to, jak podawać Nike, to w ogóle nie wiem, jak im się to opłaca. Patrzcie tutaj, North Face. Podrabiają. Patagonia. Wszystko tu mogą podrabiać. Wiecie co jest z tym najlepsze? Że oni tak naprawdę wystarczy, że przesuną kawałeczek znaczek. Albo cokolwiek w nim zmienią. Coś, co praktycznie jest niewidoczne. A jest zmianą. Nie jest takie samo, jak powinno. I cyk. I już się nie kwalifikuje jako oryginał. No, to jest straszne. Serio. Że podrabianie takich rzeczy jest takie łatwe. Powiem Wam o jednej rzeczy, jaka tutaj jest. Pójdziecie na odpowiednie piętro, gdzie na przykład są jakieś fajne torebki, jakieś ciuchy, które Wam się spodobają lub zegarki, to oni Wam powiedzą, że po cichu zabiorą Was do secret roomu. A w secret roomie mają coś special. Jakieś takie, wiecie, takie typowo, jak to powiedzieć, takie wyższej jakości coś, trochę droższe, ale będzie lepsze. No i w wielu tych miejscach naprawdę są takie rzeczy. Te secret roomy to jest taki kit dla turystów, żeby się napalali, ale w niektórych można naprawdę znaleźć lepszej jakości niż to, co sprzedają normalnie. Zobaczcie, kolejna firma droga. Miałem jakieś z tego buty. Bo kosztowało wtedy 600 czy 700 zł, no chyba 600. A tu pewnie kupicie za 100. Cały komplecik Louis Vuitton. Tutaj Hermes pewnie. Valentino. Tutaj ten sklep to już widać, że taki hello. Są tutaj sklepy, które są gorszej jakości ciuchy i są takie, które są lepszej. Tutaj jest też ciekawe miejsce. Jak ktoś by chciał sobie zrobić ładne zdjęcie. Chociaż jak chcecie takie ładne zdjęcie w tajskim stroju, takim tradycyjnym, to zdecydowanie dużo bardziej Wam polecam sobie iść do Wadarun. Tam sobie wypożyczyć strój i zrobić jakieś ładne zdjęcie. Ale tu też macie taką możliwość. Dobra, jadę piętro wyżej, gdzie zaczynają się te wszystkie sklepy takie z tymi podróbkami, ale z tymi też z dobrą jakością. A nie, sorry, tu już jestem w elektronice. To już jestem za wysoko. Tu już jest elektronika. I żebyście wiedzieli, że elektronika, przeważnie jakiś iPhone albo coś,
This one is original or is original? No. Tutaj macie oryginalne też iPhony. No tak, no widać po cenie w sumie. 15 Pro gdzieś ponad 4000. Tak jak wam mówię, no, oryginalny. Tak samo Samsung też jest oryginalny. Ale kupicie też bez problemu podróbki. No i inne rzeczy z elektroniki. Z takich podróbek właśnie jak wiecie, jakieś słuchawki podrobione, to jest słuchawki z JBL, Marshall. Tutaj te JBL. To akurat wszystko tu macie podróby. No, tam widziałem w Chinach właśnie, jak byłem, to tam na targu elektroniką też po prostu szok, jakie tam ceny były. Tak samo, tutaj w tych miejscach musicie wiedzieć o tym, że jak wam się coś zepsuje, telefon, cokolwiek, potrzebujecie karty SIM, albo chcecie kupić nowe iPhony. Czekajcie, w tą stronę idę. O, tutaj nawet jest sklep Ice, także możecie sobie tutaj przyjść, kupić karty, naprawić telefony, kupić, no co potrzebujecie po prostu. No na tym piętrze wszystko z elektroniką znajdziecie. Jeśli potrzebujecie sobie kupić oryginalnego na przykład iPhone'a, albo potrzebujecie sobie kupić coś z DJI. Ja na przykład tutaj kupowałem mikrofony nowe z DJI. Kupowałem sobie też tu chyba iPhone'a. Właśnie nie pamiętam, że to było tu. Ale chyba tu MBK kupowałem albo... Czekajcie, teraz nie pamiętam, ale są tu normalnie też, bo jest tu oryginalny sklep też. I iPhone'a i właśnie... O, tutaj na przykład tym. Studio 7. Autoryzowany przez Apple. Wszystko znajdziecie. Z tyłu są drony, tutaj są iPhony, słuchawki. I wiecie, co jest fajne w Tajlandii? Na przykład jak pytałem kiedyś, jak wyszedł nowy iPhone 15, chciałem go sobie kupić, to byłem w... Kurczę, nie byłem w jakim kraju. Nie wiem, czy nie byłem przypadkiem w Emiratach Arabskich. I chciałem kupić i nie było. Na przykład trzeba było czekać 2 tygodnie. W Tajlandii, jak kupowałem już chyba 2 czy 3 razy nowy telefon, nigdy nie trzeba czekać. Oni tu po prostu mają tyle tego, że wychodzi jak coś nowego, to oni są zasypani tym i zawsze sobie możecie kupić jakiegoś nowego iPhone'a lub coś. Są buty z Philip Plaina. Zapytam się, ile kosztują w Polsce. 1500 zł. No a tutaj bez targowania się 300 zł. 5 razy taniej. Są też sklepy z oryginalnymi okularami, gdzie kupujecie okulary za 600, 700, nawet 1000 zł. Sklepik obok za 30 zł. Zegarki są podrabiane tutaj w Tajlandii po prostu mocno. Tutaj z Armaniego. Rolexy to oczywiście tu kupicie każdy model, jaki po prostu jest. Ja to się nawet na tych firmach nie znam, co to są. W ogóle nie lubię w zegarkach chodzić. No, to jest Boss, Versace. No, tutaj już sklep, który ma ładniej wyglądać. To już pewnie większe ceny. Dolce Gabbany. Tutaj kolejny Philip Plain, Moncler. Damskie buty też. Takie lepsze podróbki okularów też oczywiście. Damskie. Kurtki z Monclera. W tym sklepie macie takie naprawdę dobre podróbki tych okularów, bo już są ceny wysokie. Te okulary z 300 zł kosztują, co na Tajlandii jest bardzo niespotykane. Czyli one muszą być naprawdę dobrej jakości już. Ale jednak dalej to są podróbki. Dalej jest to kopia, którą ukradli po prostu komuś. Wiecie co wam powiem? Czasem jak wchodzę do takich sklepów, gdzie są wiecie, różne te kopie tych oryginalnych rzeczy, to się zastanawiam, w którym momencie, w którym roku ja utknąłem, że ja sobie nie potrafię wyobrazić w ogóle, że ludzie noszą, nawet bardziej o te oryginalne mi chodzi po prostu, bo to jest tak dziwne, te ubrania są tak dziwne, że nie wiem, totalnie
nie wyobrażam sobie mieć taki styl, że dzisiaj macie, nie wiem, wielkiego lwa z cekinów na przykład z przodu zrobionego, albo na plecach, albo coś. 7 pięter różnych rzeczy. Warto odwiedzić, naprawdę. Jak będziecie w Bangkoku, przyjdźcie zobaczyć sami, a uwierzcie mi, że na pewno coś sobie kupicie. I nie mówię tylko o podróbkach, bo wiadomo, każdy ma do tego swoje podejście indywidualne, ale też inne rzeczy można kupić. Tutaj widzę, że coś też masowo sprzedają, 50 do 70% zniżki. A, tutaj właśnie, o, tutaj oryginalne rzeczy akurat z Adidasa i tak dalej. Zupełnie przy mocnej wyprzedaży. A na zewnątrz znajdziecie sobie street food. W ogóle o tym, jak wspominam, o tym, gdzie możecie kupić najtaniej rzeczy, to warto też powiedzieć o tym, że jeśli będziecie chcieli wybrać na najlepszy na przykład targ, jaki tutaj jest, taki weekendowy, to polecam Wam wybrać na Chatuchak Market. On jest typowo tylko weekendy. Jest to jeden z największych takich targów na odkrytym powietrzu na świecie. Jest tam podobno 15 000 stoisk. Albo nie, czekajcie, albo 1500. 15 000 to się wydaje bardzo dużo. Chyba coś pomyliłem, chyba 1500. Jednak się nie myliłem. 15 000 stoisk tam jest. Także tam się warto wybrać. A jeśli będziecie chcieli znaleźć jakieś takie ekskluzywne centrum handlowe, no wiecie, niektórzy mają pieniądze, niektórzy chcą sobie kupować fajne rzeczy, to po pierwsze, jak odejdziecie kawałek stąd, znajdziecie dużo innych różnych centrów handlowych, wszystkimi sklepami po prostu, z wszystkich marek, jakie potrzebujecie, ale jest jedno takie wyjątkowe tutaj, które jest po prostu takie top, znajduje się przy rzece i nazywa się Icon Siam. Bardzo warto się tam wybrać, ponieważ to centrum handlowe jest samo w sobie piękne. No i właśnie tam znajdziecie, tam znajdziecie właśnie te wszystkie najdroższe marki świata. Oryginalne, przede wszystkim. O, tutaj jeszcze stoiska z różnymi pamiątkami, które też kupicie na każdym rynku. Tutaj za mną MBK i tylko wystarczy, wejdziecie w ulicę tutaj, wzdłuż macie jedno centrum koło drugiego. I love Siam. Co to jest Siam? Tajlandia, zanim zaczęła się nazywać Tajland, czyli ziemia Tajów, wcześniej nazywała się Królestwem Siamu. Dokładnie. Co mi się podoba jeszcze w Tajlandii, to że to miasto nie jest tylko nowoczesne. Pojedziecie do centrum, to zobaczycie tyle drapaczy chmur, że rzadko w jakim mieście tyle jest. Pojedziecie kawałek dalej, a nawet nie musicie kawałek dalej. Wejdziecie w jedną boczną jakąś uliczkę i już zobaczycie Tajlandię ze starych lat, taką starą Tajlandię. Że wiecie, no ludzie mieszkają jak mieszkają, jakieś te wózeczki ze street foodem i ceny takie jak nigdzie indziej. Powiem Wam tak, mi się w Bangkoku samym udawało właśnie w takiej jakiejś bocznej uliczce kupić obiad na przykład gotowy, ryż z kurczakiem i z jajkiem na przykład za 25 tajskich batów. To jest niecałe 3 zł za obiad. Tutaj jest właśnie stacja metra Siam i stąd możecie sobie podejść już na przykład do MBK, jest bardzo niedaleko, albo się po prostu przysiadacie i jedziecie na National Stadium. Ale wystarczy dojechać do Siam i już macie niedaleko. Ta część miasta to jest naprawdę bardzo nowoczesna. To do osób, które zastanawiają się nad zakupem jakiejś takiej rzeczy właśnie, jakiejś oryginalnej podróbki. Nie, dobra, podróbki, ale tych drogich marek. Jeśli byście szukali takiego sklepu na Phuket, to właśnie na Patong, na Bangla Road, w sumie praktycznie na samym środku Bangla Road, tam jest taki ekran i koło tego ekranu właśnie taki z niebieskim napisem sklep. Kurczę, nie pamiętam jak się teraz nazywa. Ale tam możecie znaleźć właśnie ciuchy takiej bardzo dobrej jakości. No i w ogóle tam też jest targ przy Bangla Road,
tam coś, ale ten sklep to jest taki, że parę osób, które chodzi w ciuchach takich naprawdę drogich, było tam, jak zobaczyli, to mówili, że te ciuchy się praktycznie nie różnią niczym, że są 1 do 1. A co jest śmieszne? Niektóre mówili, że jakościowo nawet były lepsze niż te oryginały. Ale to mnie nie dziwi, bo o tym słyszałem już nieraz. Ale to dużo gadać. Właśnie z tego, Tajlandia słynie z tego nawet, że tutaj właśnie możecie kupić takie podróby dobrej jakości. Niektórzy mówią, bo to są dwa takie główne kraje, gdzie takie rzeczy można kupić. Tutaj i Turcja. I wiadomo, w Turcji pójdziecie sobie na Grand Bazar, no to tam macie tego po prostu tyle wszędzie, że szok, no. Grand Bazar to chyba jest w ogóle największy rynek taki na świecie. Tak chyba z tego co pamiętam. No i tutaj też takie są właśnie. Bo gdzieś na świecie też możecie kupić, ale też już gorszej jakości. No ale to jest zastanawiające, że właśnie tylko Tajowie i Turcy trzymają. Jeśli ktoś zna jeszcze jakiś taki kraj, gdzie takie właśnie dobre jakości są te podróby, to dajcie znać w komentarzach, bo to też mnie zastanawia. Powiem wam, że tak czystego Bangkoku jak dzisiaj, a czy Bangkok ogólnie jest czysty. No ale zdarzają się też dni, że mniej czysto wygląda, a dzisiaj po prostu wszystkie ulice, którymi chodzę, albo sprzątają, albo są już wysprzątane na błysk. Fajnie się takie coś ogląda. Szczególnie jak będziecie w paru krajach, w których w ogóle nie zwracają na to uwagi, albo w których wam powiedzą, że mieszka dużo ludzi i dlatego jest syf. W Bangkoku też mieszka dużo ludzi. Tutaj mieszka ponad 10 milionów ludzi oficjalnie. Nieoficjalnie pewnie jeszcze parę by się dodało. Milionów. Popatrzcie jak czyściutko. Jednego śmietka nie znajdziecie po prostu. Nie wiem co tu jest. Znaczy jest tu Budda oczywiście. Złoty Budda, znaczy na pewno ze złota. Diamenty, ale tu zawsze jest tyle ludzi składa różne dary. I jeżeli się modlą. No, a ja idę właśnie do swojego ulubionego centrum handlowego tutaj, do Terminal 21, ale nie ulubionego dlatego, że tam są najlepsze zakupy, tylko ulubionego dlatego, że jest najlepszy food court z najlepszym jedzonkiem i jak dla mnie najtańszy w Bangkoku. Ale nawet nie chodzi o to, że najtańszy, to jest po prostu pyszne jedzenie. Do tego sklepu to tu nie widziałem też. Patrzcie co Dior zrobił. Mocne. O, tutaj macie loterię, ale w loterii mogą brać udział tylko Tajowie. Zagraniczni nie mogą. I to jest jedna loteria, która to jest tak naprawdę legalna, ponieważ hazard w Tajlandii jest nielegalny. Ale zanim tego mają to zmienić. Mają zacząć otwierać właśnie pierwsze kasyna. Powiedzą, że to bardzo dużo gotówki do Skarbu Państwa jeszcze da. Że będą przyjeżdżali ludzie z zagranicy, będą przewalali pieniądze w kasynach po prostu. Trochę prawdy w tym jest. Bo na przykład w Kambodży są legalne. Tam Chińczycy przyjeżdżają i naprawdę zostawiają bardzo dużo hajsu. No i dodatkowo mają też zalegalizować to, że dziewczyny, które tu pracują na ulicy, też będą musiały płacić podatki. Co jest też ciekawą dzielnicą. Tutaj macie Nana Plaza. No to miejsce wam pokazywałem dla facetów. Ale tutaj po drugiej stronie jest tak jakby arabska dzielnica, hinduska dzielnica. Wszystko po prostu tam w środku. Te hotele i tak dalej. Wszystko są prowadzone właśnie albo przez ludzi z arabskich krajów, albo przez Hindusów. No i powiem wam, że jak się tam wchodzi, no to trochę to widać. Raz zatrzymałem się tam w hotelu. Czułem się, jakbym był w hotelu w Indiach, a nie w Tajlandii. Soi 11, czyli ulica 11. Tutaj są takie porządniejsze kluby i do nich trzeba mieć założone długie spodnie. To jest taka... Tam są kluby takie droższe trochę, można powiedzieć, i dyskoteki takie bardziej eleganckie. To jest ulica z klimatem tajskim typowo. Dlaczego? Bary, street food i to.
Pomyślcie, jak oni to ogarniają. To jest po prostu szok. To się nie wymienia, tu się dowiesza nowy po prostu. Zawsze mnie to zastanawiało, że nikt tego żadnej wczoraj gadałem o tym z Pawłem. Jakim cudem? W Polsce zaraz jakieś żule, bo nawet nie wiem, złomiarze albo coś, to zaraz by to brali, przetapiali, sprzedawali na złom, bo to tyle hajsu wisi, niepotrzebnego. I się zastanawiałem, czy oni tutaj nie mają żadnego skupu złomu, czy nikt po prostu o tym nie wie, czy z czego to jest zrobione. No ale nie wiem, że tak by się to uchowało. Nie ma szans. Albo to po prostu są porządni ludzie, nie kradną. Też tak może być. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy słyszałem kiedykolwiek, żeby kogoś gdzieś tu ukradli. Jak ktoś miał ogląda i zdarzyła mu się taka sytuacja, dajcie mi znać. Bo nawet ostatnio była akcja, że gdzieś chłopak taki jeden nas zostawił telefony w barze z obozu. Ktoś inny pojechał parę dni później tam. Powiedzieli, że po te telefony przyjechali i oddali. A wiecie, jakby było gdzie indziej? Jakie telefony, panie? Żadnego telefonu tu nie było. Jakaś pomyłka. Bangkok zawsze stoi. Pamiętajcie, to jest jedno z najbardziej zakorkowanych miast na świecie. Także jak macie wybór, jak szukacie transportu i na przykład w miejsce, gdzie chcecie jechać, nie jedzie pociąg, znaczy nie jedzie albo BTS, albo MRT, bierzcie skuterki. Serio. Nie, jeżeli mało zapłacicie, to nie przejmujecie się korkami. O, tutaj niedaleko jeszcze na ostatnią zalą wieczorem. Jak dostałem lepę od Ladyboya za to, że nagrywam. W sumie 2 razy. Ale mnie zaskoczyła. Nieraz widziałem, jak atakują turystów. Jak ktoś nagrywa, ale mi się to nigdy nie zdarzyło. A jeszcze paliłem elegancko frana, że nagrywam, ale... A tu cyk. Mocno to było. Pyszne tajskie owocki. Tutaj jak leżą przy tej głównej ulicy, to może nie są aż tak pyszne. Ale i tak. Owocki, a obok tego sprzedają Viagry i inne tabletki. Taki miszmasz ulicy Bangkoku. Moi drodzy, przyjeżdżacie na stację Asok, BTS-em dokładnie. Terminal 21, 5. piętro. Najtańszy i najlepszy food court w całym Bangkoku, a przynajmniej jak dla mnie lepszego jeszcze nie obcawiłem. A parę lat już tu przyjeżdżam. Dobra, moi drodzy, czekajcie, muszę się schować. Koniec tego odcinka. Zapraszam Was na jeszcze jeden, w którym prawdopodobnie wezmę Was na największe slumsy Bangkoku. Przyznam szczerze, sam o nich nie wiedziałem. Dowiedziałem się ostatnio przypadkiem. Gdzieś mi po prostu wyskoczył jakiś film jakiegoś zagranicznego twórcy, że takie miejsce tutaj jest. I jutro po prostu pojadę tam zobaczyć, pokażę Wam troszkę tą drugą stronę Bangkoku, tą taką biedniejszą stronę, żebyście wiedzieli. No zobaczycie po prostu, jak to wygląda. Ja sam chcę zobaczyć, bo sam też jestem właśnie ciekawy, że takie coś tu jest. Wydaje mi się po prostu, że i tak większość ludzi, którzy tam mieszkają, to są albo Birmańczycy, albo Tajowie, ale jacyś, nie wiem, bardzo biedni, bo przeważnie w takich miejscach mieszkają naprawdę ludzie, którzy tutaj przyjechali, na przykład z Birmy. W Birmie cały czas jest wojna domowa, już tam można jechać, turystów puszczają, ale było ostatnio moich 2 kolegów, pozdrawiam Was serdecznie. No i 0 turystów, nikt tam nie przyjeżdża, wszystko jest pozamykane, naprawdę nie fajnie. No i tam ci ludzie uciekają tutaj, większość z nich przyjeżdża nielegalnie. Powiem Wam, że do czasu, aż nie było tej, wiecie, strasznej choroby, która była na świecie, to ja miałem Phuket na przykład za miejsce takie, w których nie ma slumsów, nie ma takiej strasznej biedy. Dopiero wtedy zobaczyłem, jak to wygląda, jak te wszystkie slumsy są ukrywane po prostu, żeby nie było tego widać, z głównej ulicy, żeby turyści tego nie widzieli. My wszystkie te miejsca odwiedziliśmy wtedy na Phuket. Teraz chcę zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Mam nadzieję, że mi się uda, mam nadzieję, że będę mógł Wam to pokazać. Także spodziewajcie się kolejnego odcinka właśnie stamtąd.
Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Cel jest jeden na ten rok. 1 000 000 i złoty znaczek. Pozdro.